A pan dzisiaj występuje na ogólnopolskiej antenie i mówi nam, że kiedyś się jąkał, a dziś pan pięknie, płynnie do nas przemawia. O, jest zadziwiające, ale trenuję dopiero niecały rok. Państwo chcieliby zrobić taki eksperyment, żeby poczuć taką logofobię? Oczywiście. Z wielką chęcią. Czy to jest zatem sposób, albo jeden z sposobów, żeby okiełznać ten chaos myśli, lęki, stres przed wypowiedzią? Żeby podczas mówienia skojarzyć to wszystko z przyjemnością i z luzem. O, trudne zadanie. Powodzenia, Panie Michale. Wiemy, że to dla Pana był duży stres, ale fantastycznie Brawo, Pan sobie z nim poradził. No. Nie ukrywam, że towarzyszy drobny stres, no ale też bardzo duże zaciekawienie tą sprawą. Jak to jest wystąpić w takiej telewizji? No, przekonam się jutro. Trzeba zacząć od dobrej kawy. Goście, którzy mówią, są zaprzeczeniem tematu, o którym mówią. Ale to nie znaczy, że my go nie znamy. Co pan tutaj robi? Przyszedłem porozmawiać o poważnym problemie, jakim jest logofobia. A co to takiego ta logofobia? Logofobia to jest strach przed mówieniem. Natomiast, proszę Państwa, kiedy dziecko boi się odpowiedzi przy tablicy, boi się recytować, być może jest to logofobia, o której już teraz chcielibyśmy porozmawiać z naszymi gośćmi, a są nimi Sylwia Żelazny, trenerka mowy i jąkania. Dzień dobry Pani Dzień dobry. Sylwio. Dawid Tomaszewski, pedagog, badacz problemów blokady mowy, a także Michał Doroż, uczeń szkoły, która właśnie prowadzi takie terapie jąkania. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Przepraszam za prywatę, ale my spotkaliśmy się w Pytaj na śniadanie Tak jest. jakiś czas temu, kiedy bywaliśmy tutaj oboje. Szczególnie miło mi dzisiaj znowu Panią widzieć. Tak, w ogóle oboje ze Śląska, więc Śląsk górą. Panie Fajnie. Dawidzie, a ja od razu rozpocznę od konkretu w postaci cytatu. Otóż wiemy, że w pańskiej szkole zostały przeprowadzone badania i uwaga, tu cytat. Co drugi uczeń naszej szkoły oznajmia, że ma lęk przed mówieniem, strach przed zabieraniem głosu, używanie skrótów, gestów i tak dalej. Trzeba przyznać, że wyniki są dość porażające. No, ale to jest też Ale specjalna jakie szkoła, wnioski? do której trafiają dzieci z problemami mowy, prawda? właśnie. To jest jąkanie i inne zaburzenia, takie Jąkanie, dysfunkcje. bloki mowy, ale ten lęk właśnie, ten lęk, który paraliżuje mówienie w ogóle. Tym bardziej przed wystąpieniem publicznym w szkole, bo ten lęk jest w stanie tak sparaliżować ciało, że nawet słowo jestem czy obecny nie wyjdzie, ale są też mniejsze lęki, które powodują codzienne myślenie o mowie. A może te mniejsze lęki wynikają chociażby z tego wspomnianego nieprzygotowania, że ktoś po prostu nie wie, co ma powiedzieć. Też są takie lęki, ale te lęki właśnie o logofobii to są lęki związane tylko z mówieniem. Na przykład dzisiaj mogę się bać od rana, że ktoś mnie zapyta, jak masz na imię. I mogę myśleć już od rana, nie powiem Dawid, nie powiem Dawid. No i w końcu napięcie tak się zbuduje rzeczywiście, że nie powiem. I to jest lęk uzasadniony, bo w logofobii jako fobii mówi się o lękach nieuzasadnionych. Na przykład lęk przed wodą, lęk przed pomieszczeniami zamkniętymi. To jest taki lęk, że człowiek myśli, no boję się tego miejsca, nie chcę w nim przebywać. W jaki sposób radzicie sobie z tymi problemami w A, to szkole? nie jest takie proste. No, ale radzicie Tak, sobie radzimy dobrze. sobie bardzo dobrze. Tak. Tylko Za pewnie chwilę- jest to długi proces. Za chwilkę nam Michał Tak, Michał opowie, opowie, prawda? Jako Sylwia. uczeń tej szkoły. Ale najpierw Tak. proszę powiedzieć, jakie jest założenie. Założenie jest takie, żeby nauczyć się kontrolować ciało i emocje w trakcie mówienia, Co to nawet znaczy? na najprostszych dźwiękach. Właśnie co to znaczy? Żeby wydawając z siebie najprostsze dźwięki już skontrolować rozluźnienie ciała, czyli trzeba wcześniej zrobić takie ćwiczenia relaksacyjne i połączyć je później z mówieniem, a jeszcze dołożyć tego trening praktyczny trzeba, bo Pani Sylwio, to za może, mało. skoro pani tym się zajmuje, jest pani trenerką mowy, jak wyglądają te ćwiczenia? O czym trzeba pamiętać, występując w takiej sytuacji troszkę stresującej, żeby pokonać ten strach? Na samym początku uczymy się kontroli całego naszego ciała. Potem, Co to znaczy kontrola całego ciała? No wiemy, jakie jest ciało mniej więcej. Co to znaczy kontrola? tak, natomiast osoba, która boryka się z problemem, na przykład z logofobią, jej ciało cały czas jest w wielkim napięciu. I teraz
prowadzimy indywidualny trening, ćwiczeń jest mnóstwo i teraz chodzi o to, żeby podczas mówienia skojarzyć to wszystko z przyjemnością i z luzem. Podczas tego też uczymy się różnych umiejętności zarządzania naszymi emocjami i potem uczymy się już nowego wzorca mowy, który wprowadzamy od razu w praktykę. Pani Sylwia nas to nie rozkojarzy, jeśli nie dość, że chcemy po prostu zebrać kilka słów i połączyć je w całość, żeby zdanie miało sens, to jeszcze skupiać się na tym, jakie emocje nam wówczas towarzyszą? Elementów jest mnóstwo, więc na samym początku trening jest intensywny, natomiast potem sprawia tak dużą przyjemność i satysfakcję i w końcu możemy rozwijać się, w końcu możemy płynnie i swobodnie mówić. No to czas na studium przypadku. Panie Michale, zacznijmy od samego początku, bo tak wypada. Czy pan usłyszał diagnozę logofobia? Tak, naprawdę to nigdy takiej diagnozy nie usłyszałem. No ale zacznijmy od nowa. Jak to się zaczęło wszystko? Tak naprawdę to wszystko zaczęło się już przed szkołą podstawową. Wtedy pojawiły się drobne zacięcia, drobne zająknięcia, blokady w mowie. No i wszedłem w nowe środowisko, nowi nauczyciele, nowi uczniowie. Wszystko było nowe. Ile lat pan musiał pracować na ten efekt, który słyszymy chociażby na naszej antenie? Bo nie ukrywam, że sytuacja jest stresująca, chociażby nawet dla samych prowadzących niejednokrotnie. A pan dzisiaj występuje na ogólnopolskiej antenie i mówi nam, że kiedyś się jąkał, a dziś pan pięknie, płynnie do nas przemawia. To jest zadziwiające, ale trenuję dopiero niecały rok. To naprawdę krótko. Ale jeszcze w tym czasie, bo oprócz tego, że chodził pan do tej szkoły, która rzeczywiście zajmuje się tymi problemami, no podjął pan normalną naukę i to na bardzo wymagających studiach, prawda? Tak, to było niezwykle wymagające, szczególnie z takim problemem. Powiem tylko naszym widzom, że to jest medycyna. Skończył pan, czy kończy medycynę teraz właśnie? To szły zaliczenia ustne, egzaminy ustne, do tego prezentacje i jak sobie poradzić No jak z sobie tym pan problemem. poradził? No jak? Wtedy zaczyna się kombinowanie właśnie. Jak tu zrobić, żeby nie powiedzieć nic, a zaliczyć przedmiot? Zazwyczaj sam wychodziłem z inicjatywą, że ja zrobię całą prezentację, poświęcę cały dzień na zrobienie, no ale ty przedstawisz to, żebym miał spokój. Panie Dawidzie, ponieważ przysłuchujemy się wypowiedziom pana Michała i słyszymy, że mówi w sposób bardzo spokojny, stonowany. Czy to jest zatem sposób, albo jeden z sposobów, żeby okiełznać ten chaos myśli, lęki, stres przed wypowiedzią? To jest sposób, słyszymy tą kontrolę, ten spokój w mowie, ale to jest już poziom zaawansowany, bo początki Osiągnięty po roku. po roku są jeszcze wolniejsze, żeby nauczyć się kontrolować właśnie tą emocję na pierwszym dźwięku, na przykład cześć, zrobić lekko i spokojnie. Jest taki eksperyment, nie wiem, czy państwo chcieliby zrobić taki eksperyment, żeby poczuć taką logofobię? Oczywiście. Z wielką Tak. chęcią. To na przykład zróbmy takie coś, jest przedstawienie prowadzących Tak. i Olek przedstawia panią Anię i trzeba użyć, że witamy Anią Popek, tak? Ale umówmy się na początku, że Olek nie może użyć słowa Ania, ani Anna, nie zna A. Teraz trzeba przedstawić współprowadzącą. Jak byś to zrobił? W danym słowie nie może być w ogóle litery A? Na przykład, żaden litery A. O, trudne zadanie. I teraz zaczynam faktycznie. I teraz jest akcja, kamera, start, nie? I co się dzieje? No to spróbuj. Nie jest. Może pan podpowie, panie Michale? Bo my nie wiemy. W każdym słowie jest A. Nawet jak powiem witam, już słyszę literę A, więc to jest naprawdę utrudnione zadanie. A- Zaskoczył nas pan, tego nie było w scenariuszu. Ale czekaj, dzień Bardzo dobry. dobrze. Dzień dobry, nie ma. Dzień dobry. Dobrze. Dzień dobry. I co dalej? Dzień dobry. No właśnie. No i koniec. Na nazwisko Popek mam, to możesz powiedzieć Popek. Ale jest już na, tam jest litera A. Nie, powiedz po prostu dzień dobry, Popek. No. Popek z tobą. O, on się nie liczy, Właśnie. prawda? Popek z tobą. I, Dzień dobry, Popek. tak. A ja powiem Anna, no i może wybrniemy z tej I sytuacji. może właśnie, ale wtedy niestety osoba
Oleg by odczuł porażkę, że nie przedstawił profesjonalnie współprowadzącej. Bo normalnie bym Bo normalnie wszedł jest na tak. wysokie tony, powiedział jedyna, Dobry, niepowtarzalna, tak, Anna jest Anna Popek! Popek i wchodzi, tak. No i co A wtedy tutaj, zrobić? No? i właśnie, i teraz wtedy już jest lęk, napięcie, porażka i wszystko idzie już niestety Źle. równi pochowy źle. A wy uczycie tego, jak nie przykładać do tego tak dużej wagi, tak? Żeby zredukować to Zredukować napięcie. to napięcie, że to nie jest to tak ważne. Ważne jest, że występujemy i idziemy I do teraz przodu, właśnie tak? trzeba niekiedy poćwiczyć setki tysięcy razy, żeby te A było bardzo luźne, bardzo spokojne. I nawet tutaj w studiu by trzeba to ćwiczyć i wtedy takie przedstawienie byłoby łatwe. A wie pan, spotkałam się kiedyś z taką sytuacją, że podszedł do mnie chłopak z opiekunką. Opiekunka mówi, proszę posłuchać, co on powie. I chłopak z dużym trudem zapytał mnie, która godzina. Tak. I ja odpowiedziałam, a ta pani powiedziała, że to jest właśnie jedno z ćwiczeń w szkole jąkania, że przełamywanie tego stresu w sytuacji publicznej do obcej osoby podejść, zapytać, która godzina, często jest tak bardzo stresujące dla ludzi, że blokuje ich w ogóle. I on takimi ćwiczeniami z opiekunką, która stała tutaj przy nim, przełamywał to krok po kroku i ona była bardzo zadowolona, bo on bardzo ładnie zapytał, która godzina. Wszystkie litery były jak trzeba. Ja też się ucieszyłam, że mogłam wziąć udział w takim... No i takim pomóc, ćwiczeniu. prawda? I pomóc, no to w ogóle fantastyczne. Ja się uśmiecham pod nosem z tego względu, że ja natomiast jako dziecko miałem taką sytuację. Miałem, nie wiem, może lat 6, 7 i dostałem pierwszy zegarek taki tarczowy ze wskazówkami. Tak. Ktoś na ulicy zapytał mnie o godzinę, a ja nie potrafiłem z tych wskazówek Ojej. odczytać, która jest godzina, aż w końcu Ojej. mężczyzna wziął zegarek i powiedział, okej, dziękuję bardzo. No, jak świetnie sobie poradził ten człowiek. Trauma do końca życia. Mógłbyś mieć traumę, ale nie masz. Nie mam, bo mam zegarek, widzisz, ze wskazówkami. No tak, ale wiesz, która godzina, prawda? Która godzina? O, No czekaj, moim przepraszam, zdaniem jest już zdenerwowałem pół do się, nie 9, wiem. tak? Wpół I do chyba 9. należałoby chyba zakończyć rozmowę I podziękować naszym gościom. Bardzo dziękujemy, Bardzo dziękujemy. że Bardzo przyjechaliście. dziękujemy. Serdecznie pozdrawiamy Dziękujemy. Mikołów i życzymy powodzenia. Panie Michale, wiemy, że to dla pana był duży stres, ale fantastycznie Brawo, pan sobie z nim poradził. No. Gratulujemy, jak To najbardziej. zapraszamy częściej. No i już po wszystkim. Niestety już po. Było bardzo szybko. Jak ten czas leci? Michał, zleciało ci? Ja mam wrażenie, że powiedziałem 4 zdania i koniec. Masakrycznie szybko, ale jakie to były 4 zdania? 4 zdania poszły na cały świat.